Dzisiaj na warsztacie Ford Mondeo, 2015 rok, 1.5 EcoBoost z przebiegiem 101 tysięcy kilometrów i standardowo ubytki płynu chłodniczego. My żeśmy już go tutaj zdiagnozowali. Wkładamy kamerę do cylindra pierwszego i zobaczcie, mamy umyty tłok. Zobaczcie, jak wygląda tłoczek. Odwrócimy sobie teraz kamerkę do góry i widać, tutaj mamy płyn chłodniczy na cylindrze. O, proszę bardzo, oto nasz płyn chłodniczy. Czyli mamy do czynienia tutaj albo z tym, że opuściła się tuleja, albo pękła. Cylindry są bardzo mocno porysowane. Pokażę Wam najgorszy cylinder. Jest to cylinder czwarty. Zobaczcie, jaka głęboka rysa. Jedna z wielu. Mówię, ten cylinder jest najgorszy. Wszędzie jest pozaciągany. Także wyciągamy silnik, rozbieramy i zobaczymy, jaką podejmiemy drogę naprawy. Czy wymienimy silnik, czy będziemy go tulejowali, to wszystko się okaże niebawem. Silnik z Forda zdemontowany. I co dalej? Ściągamy cały osprzęt, ściągamy wiązkę elektryczną, katalizator, skrzynię biegów, powiesimy go na stojaku i zaczniemy go powoli rozbierać. Zdejmiemy kolektor ssący, układ paliwowy. Tutaj cały napęd układu pasowego zostanie zdemontowany. Także rozbieramy do ostatniej śrubki. Skrzynia biegów zdemontowana, wiązka elektryczna również, przewody układu chłodzenia, które leżą tam, też zdjęte. Co dalej? Silnik wisi już na stojaku obrotowym i będziemy rozbierali go oczywiście dalej. Wiemy już, że mamy osiowy, luz w turbinie, później Wam to pokażę, oraz olej w kolektorze dolotowym. To jest częste w tych silnikach, tutaj ten olej zawsze się zbiera. Także zdejmujemy teraz kolektor, zdejmiemy rozrząd i zaraz podnosimy głowicę i zobaczymy, co tak naprawdę w tym silniku, co temu silnikowi tak naprawdę dolega.
Silnik od Mondeo rozebrany, zdemontowana głowica, cały osprzęt, zdemontowany wał oraz wyjęte tłoki. I co już wiemy? Puściła uszczelka na cylindrze pierwszym, opuściła się tuleja i mamy niesamowicie porysowane cylindry. Zobaczcie, jakie głębokie rysy. To jest drugi cylinder, tu z tej strony na cylindrze czwartym również bardzo głęboka, szeroka rysa, czyli silnik do tulejowania. Zakupiliśmy już 4 nowiutkie tłoki. Zostanie to zawiezione teraz wszystko na szlifiernię z tłokami. Zostaną osadzone 4 żeliwne tuleje. Co dalej? Zrobimy również regenerację turbiny. Mamy luz osiowy na turbinie oraz poddamy regeneracji głowicę. Mnóstwo części, mnóstwo przewodów, wszystkiego. To wszystko leży tutaj. Luzy zaworowe są ustawiane w tym silniku manualnie. Także po obróbce głowicy będzie trzeba ustawić luzy zaworowe. Również to wykonam. Ale co Wam chciałem jeszcze pokazać? Słuchajcie, czy warto zmieniać oleje silnikowe? Zobaczcie, co mamy w misie olejowej. Powiem szczerze, że dawno czegoś takiego nie widziałem. Także tutaj olej raczej był rzadko zmieniany. Ten nagar cały z silnika wymieszał się prawdopodobnie z tym płynem chłodniczym, który odparowywał. To wszystko związał i powstała nam taka masa. Zobaczcie. Także wszystko do czyszczenia. Na razie zabieramy blok i jedziemy na szlifiernię. Czekamy cały czas na blok od EcoBoosta, który jest na szlifierni i który zostanie zatulejowany. A co robimy? Co robimy dalej? Słuchajcie, kompletujemy części. Wszystkie części zostały zamówione. Mieliśmy problem z panewkami do tego silnika. Tu mamy wał korbowy na stojaku i mieliśmy problem z jednym z zaworów wydechowych. Nie mogliśmy dostać zaworu wydechowego. Patrzcie, jaki krzywy. On już jest po obróbce na maszynie. Zobaczcie, jaki krzywy był. Ten zawór jest do wyrzucenia. Z zamiennika nie mogliśmy nigdzie tego dostać. Wszystkich obdzwoniliśmy. Stany zerowe. 150 zł w serwisie, tydzień oczekiwania, ale gdzieś tam mamy swoje dojścia i zadzwoniliśmy i się udało taki zaworek dostać. Oczywiście jak przyjedzie, będziemy musieli zwymiarować i zobaczyć, czy będzie pasował. A co robimy jeszcze? Obrabiamy cały czas głowicę do Forda. Zostały wyszlifowane zawory. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj mamy rozebranego Mercedesa w międzyczasie. Giele. Mamy przeszlifowane zaworki już. Przylinia zaworowa została przeszlifowana. Wygląda to bardzo ładnie. I słuchajcie, co dalej? Obrabiamy gniazda zaworowe przy pomocy takiej oto, ja to robię przy pomocy takiej ręcznego urządzenia. Gniazda zaworowe wyglądają tak. Robimy to w 3 kąty. Ustawiamy nożyk tak, żeby przylinia zaworowa wyszła na środku i żeby została tutaj taka faska na wpracowanie, bo jeżeli zrobicie gniazdo zaworowe za duże i zawór osiądzie Wam, zacznie Wam się docierać od samego początku i wpadnie Wam do środka, to silnik trochę popracuje i wykasuje zaraz nam luz zaworowe. Te zawory nam wpadną w gniazda zaworowe. Obrabiam teraz zawory ssące, które mają kąt tutaj zaworów jest 45 stopni, zawory wydechowe mają kąt 30 stopni, czyli przyjdzie inna płytka, również zaworki zostaną przeszlifowane. Co dalej? Później ustawimy luzy zaworowe w tym silniku. W tym silniku luzy zaworowe się ustawia, nie są hydrauliczne i na sam koniec planowanie, później mycie, nowe uszczelniacze zaworowe, tak i będzie przygotowana do montażu. Głowicę tak naprawdę mamy już skończoną. Mamy obrobione gniazda zaworowe, została na koniec splanowana oraz są ustawione luzy zaworowe. W tym przypadku mamy luzy zaworowe ustawione manualnie. Teraz to wszystko idzie do mycia, czyli myjemy całą głowicę, zakładamy nowe uszczelniacze zaworowe i składamy i będzie przygotowana do montażu. Przyjechał również ze szlifierni blok już po tulejowaniu, który również zaraz umyjemy i będziemy powoli silnik składali. Głowica już jest umyta i zaraz będziemy ją składali. Myjemy dalej poszczególne części, ale zanim włożymy to do myjki, zobaczcie, to jest misa olejowa. Ja to wszystko wyciągam z misy. Patrzcie, co tutaj jest.
Zaczynamy składać silnik od Forda. Przywieźliśmy ze szlifierni blok po tulejowaniu. Mamy wstawione 4 grube, żeliwne, suche tuleje. Tak, szlifiernia, która nam to wykonała, z którą współpracujemy, twierdzi, że zrobiła kilkadziesiąt takich bloków. Nie ma z tym żadnego problemu. Te silniki chodzą, te tuleje się nie opuszczają. Zwymiarowaliśmy tutaj u siebie na warsztacie, czy tuleje zostały wykonane równo, czy nie ma stożka, czy nie ma owalu, czy jest z odpowiednim, to wszystko z pasowaniem zrobione, czyli czy mamy odpowiedni luz między tłokiem a cylindrem. Tu wszystko gra, słuchajcie, wszystko jest w porządku. Przystępujemy do składania. Tutaj na tym stole mamy już zmontowane tłoki z korbowodami, tak? Obrobiliśmy głowicę, czyli poddaliśmy regeneracji gniazda zaworowe, przeszlifowaliśmy zawory, już Wam to wcześniej pokazywałem. Na samym końcu została głowica splanowana i wyregulowane zostały luzy zaworowe. Tutaj mamy wał na stojaku. Także bierzemy się za zakładanie panewek. Zakładamy wał, skręcamy to wszystko z odpowiednią siłą. Warto również dodać, że nie ma żadnych informacji, jak taki wał skręcić. Nie ma informacji, jak skręcić panewki główne, ani panewki korbowodowe. Tutaj będziemy bazowali na własnym doświadczeniu. Tak? Także zakładamy wał i skręcamy wszystko do kupy. Montujemy tłoki do EcoBoosta. Słuchajcie, nowiutkie tłoki z nowiutkimi pierścieniami primowskimi. Pierścień olejowy, dwuczęściowy, do tego nowe panewki. Wał korbowy już jest na swoim miejscu. Tu mamy 3 tłoki, już są zamontowane. Montujemy tłok na 4. cylindrze. Tak? My używamy do tego takiej tulei. Montujemy tłoki. Niestety pierścieni tłokowych przy pomocy takiej tulei, jak widzicie gdzieś na filmach, że jest wkładane ciach i siedzi, nie da rady zamontować. Trzeba delikatnie popukać, ponieważ te pierścienie są bardzo sprężyste. Tak? Tamte seryjne pierścienie, one praktycznie nie trzymają, chlap i siedzi. Pierścień primowski jest pierścieniem sztywnym. Niestety musimy tutaj delikatnie popukać, on bardzo ładnie schodzi, ale troszeczkę pracy przy tym potrzeba. Samo założenie tej tulei na tłok równo jest już problematyczne. Tłok zamontowany w cylindrze. Opuszczamy teraz na sam dół. Przekręcimy sobie. Tak jak mówiłem, wał już jest skręcony. Zakładamy stopkę z panewką i skręcamy odpowiednią siłą. Nowiutkie tłoki z pierścieniami zamontowane, uszczelka już leży. Pamiętajcie, żeby założyć uszczelkę odpowiednią stroną. Najważniejszy jest kanał olejowy, tak? Montujemy teraz głowicę. Pięknie splanowana, wyczyszczona, umyta. Nie szuramy, kładziemy delikatnie i siedzi. Zakładamy szpilki, oczywiście szpilki muszą być nowe i muszą być nasmarowane, naoliwione i kręcimy z odpowiednią kolejnością i odpowiednim newtonometrem. Głowica przykręcona, mamy zamontowane wałki rozrządu, pompę paliwową, zamontowaliśmy nowiutką turbinę.
stara była uszkodzona. Podjęliśmy decyzję, że nie zakładamy turbiny regenerowanej. To się nie opłacało. Zamontowaliśmy fabrycznie nową turbinę. Słuchajcie, mamy zamontowany rozrząd. Wszystko jest skręcone z odpowiednią siłą, zsynchronizowane, zamontowane zostały nowe śruby. Przy wymianie rozrządu pamiętajcie, śruba centralna wału korbowego obowiązkowo nowa. Jeżeli były odkręcane koła zmiennych faz rozrządu, tutaj też należy zamontować nowe śruby. Tak jak mówiłem, wszystko skręcone z odpowiednią siłą. Co dalej? Pompa wody już też, pompa oleju. Pompa paliwowa również na swoim miejscu. Nowa pompa wody przy takiej naprawie. Nowiutki termostat. I tutaj w tym silniku, jak wiecie, w kolektorze dolotowym lubi zbierać się olej, przez który dochodzi do niekontrolowanych zapłonów w cylindrach, tak zwane LSPI. I Ford po 2019 roku wypuścił kolektory poprawione, które mają odpływ tego oleju do separatora odmy, który też ma troszeczkę inną konstrukcję. Mamy tutaj właśnie ten spływ olejowy. Także separator odmy poprawiony i montujemy kolektor dolotowy ze spływem olejowym też poprawiony. Tak? Silnik mamy poskładany. Tak jak mówiłem wcześniej, został zamontowany, poprawiony kolektor dolotowy. Już Wam pokazuję. Ze spływem olejowym, który jest podłączony tutaj do separatora odmy, tak. Co jeszcze? 4 nowe świece zapłonowe. Tak, zapomniałem wcześniej dodać, zamontowaliśmy nową pompę oleju tutaj w tym silniku, ponieważ starą żeśmy rozebrali i była bardzo mocno porysowana. I została również wymieniona szklanka napędzająca pompę paliwową. Tak? Co dalej? Teraz ściągamy tutaj z wózka tego obrotowego, z tego stojaka, montujemy silnik na stole krzyżowym i zakładamy nowy dwumaz ze sprzęgłem, z wysprzęglikiem, zakładamy skrzynię biegów, później zakładam instalację elektryczną i założymy tutaj wszystkie te przewody układu chłodzenia. Troszeczkę tego tutaj jest, także trochę pracy jeszcze przed nami, zanim silnik zostanie finalnie zamontowany do karoserii. Silnik mamy już cały poskładany, zamontowana skrzynia biegów razem z nowiutkim sprzęgłem oraz kołem dwumasowym. I co dalej, słuchajcie, zalałem go już olejem, ciśnienie oleju już jest napompowane, był kręcony na rozruszniku kilkukrotnie ten silnik, także ciśnienie, olej już wszędzie się w układzie smarowania rozszedł i teraz przystępujemy do wkładania silnika do karoserii przy pomocy takiego stołu krzyżowego. Także jedziemy pod auto, podnosimy do góry i wkładamy. Silnik do Mondeo zamontowany. Zobaczcie, auto jeszcze oczywiście nie jest poskładane w całości, ale silnik siedzi już na swoim miejscu, jest zalany olejem, zalany płynem chłodniczym i to już jest wszystko odpowietrzone. I zaraz Wam autko zapalę. Słuchajcie, nie jest to pierwsze odpalenie, tak naprawdę drugie. Odpalamy. I co dalej? Słuchajcie, jak chodzi. Silniczek dosłownie mruczy. Co dalej? Nagrzewamy motor, nie ma jeszcze zawieszenia, nie ma kolumny kierowniczej, to wszystko zaraz zostanie zamontowane od spodu, auto niesiemy. Nagrzejemy kilkukrotnie silnik, wystudzimy i robimy pierwszą wymianę oleju. Mondeo poskładane, objeżdżone i silnik z powrotem na stole. Słuchajcie, zrobiliśmy 10 km wypadania cylindrów, wypadania zapłonów na cylindrze numer 1. Wykręciliśmy świecę, świeca mokra, pełno płynu. Widać, jak płyn wydostaje się spod uszczelki i kapie do cylindra. Pokażę Wam zaraz tutaj na ujęciu. Poszła. Poszła. Piękna kropla. Już druga. Zaraz nam się wyłączy kamera z gorąca. No jest gorąco w cylindrze. Pyk i poszło. Co dalej? Rozbieramy. Nie wiemy, co się stało, jaka jest przyczyna, czy opuściła się tuleja po prostu, czy pękła tuleja. Naprawdę nie wiadomo. Na razie po prostu silnik rozbieram i zobaczymy, co się stało. No, postaramy się oczywiście to poprawić, żeby ten silnik chodził bezawaryjnie. Słuchajcie, nadszedł czas, dostaliśmy telefon, blok od EcoBoosta jest do odbioru, został poprawiony. Tak, jedziemy na szlifiernię,
Odbieramy blok. Dodam jeszcze, że nie było tutaj tulejowania na tuleje mokre. Gdzieś tam w Polsce ktoś to robi. Szlifierz zapewnia, że będzie to działało tym razem, że dorobił tuleje na zamówienie. Czas oczekiwania na taką poprawkę 5 tygodni, był problem z tulejami. Z tego, co byliśmy poinformowani. Teraz tak, słuchajcie, musicie wiedzieć, że wszystko to są usługi rzemieślnicze i porozmawiajmy sobie teraz tutaj szczerze. Skoro fabryka nie jest w stanie skonstruować silnika, który jeździ bezawaryjnie i się nie psuje, nie wiem, 300, 400, 500 tysięcy, tylko nie dojeżdża nawet 100 tysięcy, to jak my, szlifierzy, jak i mechanicy, mamy to naprawić? Staramy się zawsze poprawić fabrykę i dążymy do tego, żeby te silniki działały. Nie zawsze też się udaje. Zobaczymy, jak będzie teraz. Blok jest poprawiony. Mam nadzieję, że będzie na to gwarancja. Słuchajcie, zobaczymy, jak został zrobiony. Dodam jeszcze jedną rzecz, że tutaj wadliwą częścią, która jest, to jest nie tylko sam blok, ale konstrukcja uszczelki pod głowicą jest też słaba, że tak powiem, że ta uszczelka słabo się zaciska na tych cylindrach. Ma takie jedno miejsce, gdzie ona jest stworzona do tego, żeby po prostu puściła. Słuchajcie, blok do odbioru, jedziemy na szlifiernię, przywozimy, zamawiamy oryginalną uszczelkę z Forda pod głowicę, ale zrobiłem jeszcze sobie jedną taką rzecz. Zamówiłem 2 uszczelki oryginalne. Zamówiłem uszczelkę do silnika, który został wyprodukowany po 2019 roku, który nie ma już tego nacięcia między cylindrami, tylko ma odwiert. Zobaczymy, jaka jest różnica w tych uszczelkach, bo raczej otworowo wszystko powinno grać. Średnica cylindra jest taka sama. Zobaczymy, jak konstrukcja tej uszczelki się zmieniła, czy w ogóle się zmieniła. Także spróbujemy coś znowu poprawić. Słuchajcie, jedziemy na szlifiernię. Mamy to. Blok po tulejowaniu w końcu do nas dotarł. Wysłaliśmy drugi blok do firmy FSV na tulejowanie, na tuleje mokre tak zwane, sferoidalne. Zostało zatulejowane to w Papla Szlif, tak, wysłane do FSV, do Tomka. Blok mamy zatulejowany i tak naprawdę możemy zacząć składać. Zakupiliśmy do niego komplet nowych tłoków, to już drugi raz. Oczywiście drugi wał, stary okazał się, że jest pęknięty z panewkami i będziemy silnik składać. Ale dostaliśmy taką informację, żeby zwrócić uwagę, słuchajcie, na stworznie tłokowe. Oryginalne są ciemne, czarne, powlekane jakąś powłoką, a tłoki Nurala przychodzą, może tutaj wyjmiemy, ze stworzniami takimi oto srebrnymi. I czym to grozi, słuchajcie? Dostaliśmy taką informację, że to chwilę chodzi i zaraz się zaciera w główce korbowodu ten stworzeń. W związku z tym, że tamten silnik przejechał 10 km, to my takie tłoki mamy drugi i żeśmy to rozebrali, żeśmy to sprawdzili. Zobaczcie, 10 km ten silnik przejechał i już mamy poprzycierane stworznie tłokowe. Każdy jeden. Dobrze, że Tomek nam zwrócił na to uwagę, że mamy tam zajrzeć. I co dalej, słuchajcie, jak tam się zatarły stworznie, to i zatarło się to w korbowodzie. I mamy 4 korbowody do wymiany. Ręce opadają. Słuchajcie, także co robimy? Zakupimy też 4 korbowody na swój koszt. W tych tłokach wywalimy te stworznie, zastąpimy je stworzniami ciemnymi, powlekanymi, ale co chciałem Wam jeszcze powiedzieć, nie zakładajcie tych pierścieni, które są dostarczane z tymi tłokami. Bo jeżeli takie pierścienie założycie, to ja już Wam mówię, że drugi pierścień wchodzi, zamek na pierścieniu to jest jakieś 6, a nawet lepiej 0,6 mm i te tłoki z tymi pierścieniami trochę pochodzą, to się dotrze i ten silnik znowu będzie żarolej. Może ja Wam to pokażę, żeby Wam to zobrazować. Zobaczcie, jaka dziura. To już nie będę tego wyrównywał, mniej więcej jest wyrównane. Zobaczcie, jaka dziura. No przecież to tak, dlaczego... Słuchajcie, ja nie rozumiem tego. Dlaczego jest nam sprzedawane takie gówno? Dlaczego? My chcemy złożyć silnik zgodnie, słuchajcie, ze sztuką, składacie i później pali olej, zaczyna stukać na stworzniu tłokowym, bo się pozacierało i tak naprawdę cała wina spada na nas, a tutaj winni w 90% są chyba tak naprawdę producenci, bo sprzedają nam gówno, że tak powiem. Jak można sprzedawać ludziom takie badziewie? Bo ja tego nie mogę zrozumieć.
Przecież to jest mnóstwo pracy, żeby taki silnik odbudować. I są Wam dostarczane takie buble, że tak powiem. Słuchajcie, wymieniamy pierścienie na inne, wymieniamy stworznie tłokowe na stworznie powlekane w tym silniku. Ja ten silnik również zwymiaruję, ten blok. I co dalej, słuchajcie? No tak, no i te korbowody. Wymieniamy 4 korbowody, także na razie po prostu myjemy blok i szukamy korbowodów. Wkładamy blok do myjki i bierzemy się za mycie. Co jest ważne? Zawsze blok czy głowicę po obróbce zawsze myjemy. Nawet jeżeli szlifiernia Wam to umyła, Wy powinniście umyć to jeszcze raz dokładnie. Słuchajcie, bierzemy się. Udało się korbowody do EcoBoosta załatwić. Tu mamy stare, ja już tutaj zakładam nowe 4 korbowody. Tutaj są stare. Słuchajcie, z pomocą przyszła firma JP Transcars, Jarosław Pacocha, której bardzo dziękujemy. Jest to firma z nami zaprzyjaźniona, warto też dodać. Ale poratowali nas i było szybko. Słuchajcie, tak naprawdę w ciągu jednego dnia udało się te korby do nas tutaj dostarczyć. Chłopacy mieli tutaj to na miejscu. I co dalej? Składamy. Te stworznie wadliwe, które przychodzą z tłokami Nurala, zastępujemy stworzniami z powłoką DLC. I już tutaj one nam się nie będą zacierały w główce korbowodu. Tak, także te wywalamy razem z tymi korbami. Słuchajcie, ja to sobie tutaj, żeby nie pomieszało. Co dalej? I tak samo robimy z tymi pierścieniami Getze, gdzie tutaj na drugim pierścieniu mamy 0,6 mm zamek. To jest za dużo, tak nie może być. Słuchajcie, te pierścienie też usuwamy, zakładamy pierścień całkiem innego producenta. Także zakładam stworznie tłokowe razem z korbowodami. Tak? Smaruję wszystko oczywiście. Pierścionki nowe, zakładamy pierścienie, wał korbowy z nowymi panewkami już jest zamontowany, nawet się obraca, warto dodać. No i co? I zakładamy zaraz tłoki. Dół silnika zmontowany, zamontowane 4 nowiusieńkie tłoki, zamontowane inne pierścienie i wymienione stworznie na stworznie z powłoką DLC. Słuchajcie, wjeżdża oryginalna nowiutka uszczelka. Tak, i kręcimy zaraz głowicę. Oczywiście przy zastosowaniu nowych szpilek. I tak naprawdę ja już teraz, to już wszystko było na tym filmie, jak ja składam ten silnik. Teraz złożę cały silnik, zamontuję zaraz go do karoserii, tak, odpalimy, pokażemy jak chodzi, zrobimy jazdę testową, jakieś 200-300 km i zobaczymy, czy będzie silnik chodził bezawaryjnie. Silnik mamy poskładany, warto dodać znowu. Co dalej? Zalewamy go teraz olejem. Zalejemy silniczek świeżym olejem. Mamy podłączony akumulator i przepompujemy teraz olej. Nabijemy ciśnienie oleju w układ smarowania, żeby nam silnik nie wystartował na sucho. Tak? Także zanim odpalimy, pokręcimy, żeby pompa oleju zaciągnęła, odpowietrzy się układ smarowania silnika. Nabije ciśnienia i silnik będzie gotowy tak naprawdę do odpalenia. Olej mamy zalany, później sprawdzimy stan, jeszcze pewnie będzie trzeba dolać. I zaraz sobie tutaj podłączymy rozrusznik. Silnik zalany olejem i teraz kręcimy go rozrusznikiem. Akumulator podłączony. Pokręcimy go. Proces ten powtórzymy kilkukrotnie, damy odpocząć dla rozrusznika i zaraz montujemy go do karoserii. Ford w końcu poskładany i objeżdżony, warto też dodać. Mamy przejechane już tym samochodem 200 km i będziemy wymieniali drugi raz olej. Także podnosimy, zobaczymy, spuścimy olej, rozetniemy filtr oleju, zobaczymy jak silnik się układa. Także podnosimy auto do góry i spuszczamy olej. Zobaczymy.
Dodatkowo czyściusieńkie. Przypominam, że to już jest druga wymiana. Po tej naprawie. Olejek czyściutki. Miodowy jak z bańki, słuchajcie. Spuszczamy i zaraz zobaczymy. Niestety nie mogę rozmawiać. I zaraz zobaczymy, czy nie ma jakichś opiłków. Tak, i tak samo z filtrem. Filtr rozetniemy, również sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku z tym silnikiem. Filtr rozcięty. I zobaczcie. Czyściusieńko. Nie ma dosłownie żadnych opiłków. Z jednej, jak i z drugiej. Także zakładamy nowy filtr. Zalewamy świeżym olejem i następną wymianę oleju klient będzie już musiał zrobić po 2000 km. Ford w końcu poskładany, olej wymieniony po 200 km. Zobaczcie, wygląda to bardzo ładnie. Na sam koniec co robimy? Odczyt błędów. Nie mamy żadnych błędów, w szczególności w sterowniku silnika. Tak, zaraz Wam autko odpalę i na sam koniec podam Wam momenty dokręcania stóp głównych, wału korbowego oraz śrub korbowodów. Tak, mam dużo telefonów o to, jeżeli wytrwałeś do końca, to przynajmniej dowiesz się, jak to profesjonalnie skręcić zgodnie ze sztuką. Ania nam teraz auto odpali. Auto chodzi bardzo ładnie, słuchajcie. Równo, nie ma żadnych wypadania zapłonów, nie ma żadnych błędów. Posłuchajcie. Teraz jak skręcić panewki główne? 30 Nm, 50 Nm i 2 razy po 45 stopni. Ja mam tutaj ściągawkę. A jak skręcić korbowody? 18 Nm i 2 razy 45 stopni. Tych danych tak naprawdę nigdzie nie ma. To jest wiedza tajemna. Słuchajcie, ile naprawa takiego auta może Was kosztować? Słuchajcie, naprawa takiego samochodu, takiego silnika jest to rzędu kwota od 30 do 40 tysięcy złotych i z takimi pieniędzmi musicie się tutaj liczyć, że tak powiem. Tutaj w tym przypadku wyszło ponad 30 tysięcy, ale mamy tutaj tulejowanie, tuleje mokre z FSV, tak. Mamy tutaj wymienioną nowiutką turbo sprężarkę, nowe koło dwumasowe, nowiutkie sprzęgło, także tutaj wiele rzeczy doszło. Zamontowany, poprawiony kolektor dolotowy ze spływem olejowym oraz separator odny, tak. Także wiele rzeczy tutaj doszło do tej naprawy. Czy to była naprawa zarobkowa w moim przypadku? Słuchajcie, nie, my do tej naprawy tak naprawdę żeśmy dołożyli. Trwało to bardzo długo, jak widzieliście wcześniej. Mieliśmy źle zatulejowany blok, musieliśmy zrobić tulejowanie ponowne. Ten blok już jest poprawiony. Klientka, nie zgodziła się na jego montaż. Wskazała nam firmę, w której mamy zatulejować, tak? Blok, zakupiliśmy blok na swój koszt, oczywiście nowe tłoki zakupiliśmy do tego, wszystkie uszczelki, uszczelniacze, to wszystko poszło z powrotem nowe. Nie zamontowaliśmy żadnego elementu powtórnie, także mówię, nie była to naprawa zarobkowa, ale udało się skończyć. Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich.